Cześć wszystkim, Coinfig Mining z tej strony. Zapraszam na film, w którym omówię mój punkt widzenia na obecną sytuację na rynku krypto. Pamiętajcie, że to co usłyszycie w tym filmie jest jedynie moim prywatnym zdaniem i nie jest to porada inwestycyjna. Od ostatniego filmu wiele działo się na rynku, zaliczyliśmy spadek z okolic $50,000 na Bitcoinie i wysokich $4,000 na Ethereum do analogicznie $35,000 i okolic $2,200. Kapitalizacja całego rynku zmalała w samym dołku aż o 50% z niecałych $3 bilionów. Obecnie mamy już za sobą lekkie odbicie i kapitalizacja rynku próbuje przebić się przez $2 biliony, co spowodowało taki odpływ kapitału. Jak zawsze złożyło się na to wiele czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ponieważ rynek kryptowalut za pośrednictwem Bitcoina skorelowanego z tradycyjną giełdą reaguje również na to, co się dzieje w gospodarce światowej. Z tych zewnętrznych czynników możemy wymienić napiętą sytuację między Rosją i Ukrainą i pierwsze spekulacje, że Fed zacznie w końcu podnosić stopy procentowe po 2 latach pozostawania na niezmiennym poziomie bliskim zera. W skrócie, jeśli dolar się umacnia, zazwyczaj kurs Bitcoina spada, ponieważ jego wartość jest określana głównie w dolarze. Zauważalny jest również trend ograniczania inwestycji ryzykownych na rok 2022. Obecnie w odniesieniu do ostatnich 2 lat wszystko jest drogie, zaczynając od kryptowalut czy tradycyjnych akcji po auta, zegarki, nieruchomości czy nawet kolekcjonerskie klocki Lego lub rzadkie egzemplarze kart Pokémon. Indeks S&P 500 śledzący osiągi 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw jest dwukrotnie droższy niż 2 lata temu. Ludzie przez ostatni czas inwestowali we wszystko, w co da się inwestować, bojąc się utraty środków pośrednio przez inflację, więc w obliczu jej nadchodzącego spowolnienia zmienia się sentyment na rynku. Jeszcze parę lat temu połowa losowo spytanych osób na ulicy nie byłaby w stanie odpowiedzieć, czym jest inflacja, gdzie dziś mówi się o niej wszędzie i wszyscy są inwestorami, a brokerzy odnotowują rekordy ilości zarejestrowanych użytkowników. Nic nie trwa wiecznie, zyski trzeba kiedyś realizować i w tej chwili dochodzimy do sytuacji, gdzie naprawdę ciężko jest znaleźć dobrą okazję inwestycyjną. W skrócie, coraz więcej ludzi dostrzegam, że wybór ekspozycji na kilkunastoprocentową inflację może być lepszym rozwiązaniem niż ekspozycja na aktywa przewartościowane kilkukrotnie. Z czynników wewnętrznych, moim zdaniem głównym powodem, dla którego kapitalizacja rynku krypto spada, jest po prostu brak wystarczającego popytu, brak siły rynku, co wynika w dużej mierze z zamieszania wokół koncepcji Web 3.0, NFT i Metaverse. W 2017 roku według artykułów, jakie pojawiały się na portalach kryptowalutowych, czy przeglądając dyskusje na największych grupach facebookowych lub też wypowiedzi youtuberów, głównie mówiło się o Bitcoinie i Ethereum, ewentualnie o dosłownie paru altcoinach typu Ripple, Neo, IOTA czy Cardano. No i była również chwilowa moda na projekty ICO. To ludzie kupowali, to głównie rosło i na tym się głównie spekulowało, ponieważ na to były zwrócone oczy wszystkich inwestorów. Obecnie wszystkie oczy są zwrócone na NFT, wystarczy przejrzeć YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, najwięksi influencerzy, nawet ci niezwiązani z kryptowalutami na którejkolwiek z platform wypowiadają się niemalże tylko na temat NFT i temat tradycyjnych kryptowalut zszedł na drugi plan. Największe korporacje również wchodzą w NFT, a nie Bitcoina czy Ethereum. Na przykład Samsung otwiera pierwszy sklep w Decentralandzie, Facebook angażuje się na tyle poważnie w Metaverse, że zmienia swoją nazwę na Meta, Apple rozpoczyna pracę nad goglami VR, które umożliwiają uczestnictwo w tej rzeczywistości. W trend inwestują również swoje zasoby Microsoft, Nvidia, Epic Games. Wiele nowych osób dołączających do rynku jest wabiona ogromnymi zyskami handlując NFT-kami, na temat których jest niepoliczalna ilość artykułów i wzmianek w mediach społecznościowych. Są oczywiście plusy tego zamieszania, ceny kart graficznych. W chwili obecnej karty graficzne są w najlepszej cenie od ostatnich 6 miesięcy, więc jeśli ktoś rozważał w ostatnim czasie zakup sprzętu, teraz jest na to lepszy moment niż kiedykolwiek od wakacji zeszłego roku. Przeglądając popularny sklep internetowy, karty 3060 Ti LHR możemy dostać już od 3400 zł brutto, czyli ponad 25% taniej niż przed paroma miesiącami. Karty 3070 Ti LHR kosztują od 4350 zł w górę, czyli również okolice 25-30% mniej. Karty 1660 Super możemy już znaleźć od 2100 zł brutto, a nie ponad 3000 zł brutto tak jak wcześniej. A 3090 dostaniemy już tak naprawdę od 10,5 tysiąca brutto złotych w górę. Oczywiście jednostkowo te karty można kupić w znacznie niższych cenach, jeżeli komuś nie zależy na fakturze, na wielu sztukach, znajdzie jakąś okazję na innym sklepie. Natomiast chciałem podać takie uśrednione wartości, mniej więcej o jakich kwotach obecnie trzeba myśleć. Czarno na białym widzimy, że emocje inwestorów zostały lekko ostudzone, pojawił się strach i niepewność, bo miało rosnąć to the moon. Od początku roku tak naprawdę
Większość uczestników rynków zastanawia się, czy to już nadeszła Bessa, czy jeszcze będą dalsze wzrosty i będzie hossa. To jest Bessa czy Hossa? Moim zdaniem, na podstawie moich obserwacji, jesteśmy już w Bessie. Dlaczego? Głównie dlatego, że nie widzę konkretnych powodów do dalszych wzrostów, nie widzę hype'u, euforii, a to właśnie te dwa czynniki powodują dynamiczne, paraboliczne wzrosty kursu, jakie mogliśmy obserwować przy poprzednich bańkach w 2017 roku i w 2013 roku. Ciągle powtarza się, że przecież instytucje kupują bitcoina, że grube ryby akumulują bitcoina, że robią to na pewno nie po to, aby stracić, tylko że nikt nie mówi o tym, jak wygląda mindset inwestora kupującego setki czy tysiące bitcoinów i że diametralnie różni się od psychologii inwestowania osoby, która dołączyła do rynku, kiedy kryptowaluty przebijały kolejne all-time high. Wiele obecnych analiz opiera się na podstawie serwisu Glassnode, do którego pośrednio przez influencerów tak naprawdę każdy ma dostęp, więc według mnie na dzień dobry można zanegować sens używania takiego narzędzia, chyba że ewentualnie, jeżeli chcemy grać bezpośrednio pod Glassnode i pod wskaźniki znajdujące się na Glassnode i przeciwko inwestorom wyciągającym tylko z niego lub głównie z niego wnioski. Wracając do argumentu grubych ryb i ich akumulacji. Po pierwsze, grube ryby nie mają problemu z trzymaniem środków do kolejnej hossy, to nie są inwestorzy oczekujący zysku dziś lub za tydzień. Po drugie, nie mają problemów z panowaniem nad emocjami i po trzecie, są w stanie usatysfakcjonować się kilkudziesięcioprocentowym zyskiem w skali roku, ponieważ za punkt odniesienia mają tradycyjne biznesy i znają rząd wielkości zwrotu dobrego biznesu. Nie są to osoby, które weszły w rynek kryptowalut w obliczu tego, co dzieje się w obszarze Web 3.0, NFT i Metaverse i że dzisiaj kupujemy zdjęcie za pół Ethereum, a za miesiąc jest warte 300 Ethereum, tylko mają świadomość tego, że kilkadziesiąt procent w skali całego roku jest to naprawdę bardzo dobry wynik. W 2017 roku występował paradygmat Bitcoina jako nowego środka płatniczego. Rynek w to uwierzył, rozpoczął się okres narastającej euforii, zgaszonej w styczniu 2018 roku po serii negatywnych newsów i m.in. po przeciążeniu sieci Bitcoina z rekordową, nawet do tej pory średnią ilością transakcji na sekundę. Nie pomogła nawet sieć Lightning, tak naprawdę mało kto był zainteresowany technologią, bo 95% uczestników rynku krypto jest tutaj dla zysku i paradygmat został obalony. W tej hossie testujemy paradygmat Bitcoina jako cyfrowego złota. Wzrosty kryptowalut trwają od czasu ogłoszenia pierwszych kilkudziesięciu przypadków zachorowań w Polsce w obliczu kryzysu, dodruku, nadchodzącej inflacji i poszukiwania w innych aktywach tzw. safe haven dla kapitału. Niewykluczone jest, że obecną hossę zawdzięczamy najpopularniejszej chorobie na świecie, że bez tego zamieszania Bitcoin nie kosztowałby nawet $1000. Pamiętalibyśmy styczeń 2018 roku jako okres największych wycen kryptowalut w historii. Bitcoin i zanim inne kryptowaluty są dzieckiem kryzysu z 2008 roku i obecny kryzys jest pierwszym, w którym w ogóle istnieją kryptowaluty. Nadchodzący rok będzie moim zdaniem kluczowy dla rynku, będzie to pierwszy poważny sprawdzian, czy Bitcoin spełnia swoje pierwotne założenia, czy ta idea wolności przetrwa. Jeżeli ogólnoświatowy strach będzie narastać i coraz więcej kapitału będzie odpływać od skrajnie spekulacyjnych aktywów do tych kojarzonych z bezpieczeństwem, czyli na przykład do surowców, do metali szlachetnych, to kryptowaluty siłą rzeczy pogłębią spadki. Warto jednak mieć na uwadze, że nie oznacza to zaprzestania dalszego rozwoju rynku, wręcz odwrotnie. Starsi widzowie pamiętają na pewno bańkę internetową okres lat 95-2001. Każda firma w tamtym okresie, która prowadziła lub planowała rozpocząć prowadzenie biznesu w internecie, osiągała ogromne wyceny, podobnie jak teraz firmy, które wchodzą w blockchain czy metaverse. W 2001 roku bańka pękła, spekulacje i absurdalne wyceny się zakończyły i po paru latach można było obserwować, które firmy przetrwały. Kurs akcji Amazon w czerwcu 1999 roku osiągnął wycenę na poziomie $110. Półtorej roku później, w styczniu 2001 roku, było to już poniżej $6 za akcję, czyli mówimy tutaj o spadku ponad 96%. Powrót do all-time high nastąpił dopiero w drugiej połowie 2009 roku. Obecnie jesteśmy 30-krotnie wyżej od tego ATH. Myślę, że podobny scenariusz czeka kryptowaluty. Hazard się zakończy, teraz lub za jakiś czas. Nie mówię, że to musi się wydarzyć lub wydarzyło się już teraz. Natomiast rozpocznie się rozwój, inwestowanie na czele z firmami, które posiadają realny use case, wynikający z kryptowalut, z blockchaina, metaverse i tak dalej, a nie jedynie obietnice realizacji paru założeń za 5 lat wycenianych na miliardy dolarów.
Wracając do bardziej przyziemnych dyskusji i tematu koparek, od ogółu do szczegółów. Warto obserwować sytuację Rosja, Ukraina, Chiny, USA i plany co do stóp procentowych w Stanach. Te czynniki będą miały wpływ na rynek kryptowalut, wyceny kryptowalut będą miały wpływ na poziom opłacalności kopania i tym samym na ceny kart graficznych. Do tego trzeba śledzić, jakie są postępy w związku z wejściem Proof of Stake na Ethereum, jak będą kształtowały się ceny prądu w Polsce, jakie będą alternatywy dla Ethereum i czy pojawią się projekty aspirujące do przejęcia pałeczki po Ethereum jako jednej z największych sieci Proof of Work. Jaki jest dokładnie mój plan? Od ostatniego filmu, tak jak mówiłem w zeszłym roku na transmisjach live, udało mi się pozbyć reszty sprzętu. Ostatnią kartę graficzną sprzedałem na początku stycznia, a całość posiadanego Ethereum jest od grudnia zamienione na stablecoiny. Czekam cierpliwie na wejście Proof of Stake lub po prostu okazyjne ceny kart graficznych. Następnie będę obserwował, jak wygląda opłacalność kopania bez Ethereum i jakie są alternatywy. Jeśli rzeczywiście wejdziemy na długo w okres ciszy na rynku, to skupię się bardziej na materiałach, powiedzmy, że edukacyjnych, skąd czerpać i poszerzać wiedzę odnośnie tego rynku, jakie na przykład książki warto przeczytać i tak dalej. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, słyszymy się w kolejnym filmie, w którym podsumuję zmiany już stricte na rynku kopania kryptowalut i co nowego słychać od ostatnich 2 miesięcy. Tak więc dzięki Wam za oglądanie, słyszymy się w kolejnym filmie, cześć.